ciemnie i mroźnie, zimnie śpiewa się wiele radosnych i refleksyjnych piosenek. Śpiewają je wszyscy chrześcijanie, Żydzi i ludzie niewierzący. Piosenki te łączą ludzi i dają nadzieję oraz radość. Piosenka dla dzieci Schneeflöckchen, Weißröckchen, Płatek śniegu, biała spódniczka jest piosenką zimową. Często śpiewa się ją w okresie Adwentu i błędnie określa jako kolędę. Pierwotna wersja pochodzi od Hedwigi albo Jadwigi Haberkern, która najpierw była przedszkolanką, a następnie nauczycielką we Wrocławiu. Jako ciocia Hedwiga napisała wiele opowiadań dla dzieci. Schneeflöckchen, Weißröckchen. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit. Komm, setz dich ans Fenster, du lieblicher Stern, malst Blumen und Blätter, wir haben dich gern. Kolendy i pieśni adwentowe znane w NRD są nadal śpiewane we wschodnich Niemczech i cieszą się popularnością. W NRD socjalizacja religijna była uważana za niezgodną z socjalistyczną wiedzą człowieka. Dlatego stworzono celowo ogólną, niekościelną kolędę bez treści religijnych. Poetka i autorka książek dla dzieci Erika Engel oraz kompozytor Hans Sandek napisali w 1950 roku pieśń Sind die Lichter angezündet. Sind die Lichter angezündet, Freude zieht in jeden Raum, Weihnachtsfreude wird verkündet, unter jedem Lichterbaum. Leuchte Licht mit hellem Schein, überall soll Freude sein. Najbardziej znana i najczęściej wykonywana na całym świecie kolęda Stille Nacht, Heilige Nacht, Cicha Noc, Święta Noc pochodzi z XIX wieku. Po raz pierwszy została wykonana 24 grudnia 1818 roku w kościele rzymskokatolickim Świętego Mikołaja w Oberndorfie koło Salzburga. Z melodią Franza Xavera Grubera i tekstem Józefa Mohr. Niemiecki tekst piosenki został przetłumaczony na 320 języków i dialektów. Stille Nacht, Heilige Nacht. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft einsam.
wszystkim. Wyczerpany świąt jest w Niemczech bardzo popularny. Ludzie wykorzystują ciemne dni, żeby być kreatywnymi i ozdabiać swoje domy. A co nadaje się tego lepiej niż świecie? Proponuję zajrzeć do warsztatu, w którym robi się świecie. Oto prosta instrukcja. Najpierw wosk trzeba wlać do pojemnika, w którym można go podgrzać. Temperatura wosku ma dużo wpływu na to, czy powierzchnia świecy będzie gładka. Potem dodajemy kolory. Na 1 kg wosku wystarczy do 2 do 4 gramów barwnika. Następnie wybieramy średnicę świecy i odpowiedni not. Butelka na końcu gnota będzie czubkiem świecy. Zanurzamy not w płynnym wosku, aż wosk sięgnie około 1,5 cm płynniejszej butelki. Za pierwszym razem trzeba poczekać trochę dłużej, żeby not dobrze nasiąkał woskiem. Potem czekamy, aż nadmiar wosku spłynie nad pojemnikiem i prostujemy not. Ten krok trzeba powtarzać wiele razy. Ważne jest, aby świeca między każdym zanurzeniem ostygła do około 35 stopni. Ważny jest także równy rytm. Szybko zanurzamy, trochę czekamy, szybko wyjmujemy, czekamy, aż ostygnie i znowu zanurzamy. W ten sposób świeca rośnie krok po kroku. Gdy świeca jest wystarczająco gruba, odcinamy jej końcówkę, na której skapuje wosk. Na koniec delikatnie docykamy podstawę świecy. Nasza świeteczna świeca jest gotowa. Jest ważną częścią świat w Niemczech. Cześć, mam na imię Eryk i ja będę prezentował niemiecką tradycję Stolena. Każdy region Niemiec ma własne tradycje bożonarodzeniowe. Podczas mojego dzieciństwa mieszkałem w Saksonii, która leży na wschodzie Niemiec, obok polskiego Dolnego Śląska. Również w Saksonii znajduje się najstarszy jarmark bożonarodzeniowy w całych Niemczech, Dresdner Striezelmarkt. Tam i ogólnie w Saksonii nie da się ominąć Stolena, głównie Dresdner Christstollen, który pochodzi stamtąd, z Saksonii, z Drezna. Przed sobą mam tutaj dwa rodzaje Stolena, z jednej Stollen makowy, a z drugiej normalny, tradycyjny Stollen z rodzynkami. Ale jaka jest historia tego ciasta bożonarodzeniowego? Pierwsze Stolleny były prostymi wypiekami postnymi z mąki, wody i drożdży. Symbolizowały dzieciątko Jezusa Chrystusa owinięte w pieluszki. W XV wieku papież dał zgodę na używanie masła w cieście podczas Adwentu, a potem Stollen został się symbolem świątecznego bogactwa i radości. To tradycja, która trwa aż do dzisiejszego dnia. Stollen dzisiaj zawiera między innymi rodzynki, kandyzowane owoce, migdały oraz aromatyczne przyprawy, na przykład cynamon i kardamon. Ważne jest, aby Stollen dojrzał. Najlepiej w starych sztolniach górniczych, gdzie jest ciemno i stabilna temperatura. Po kilku tygodniach, na początku grudnia, Stollen smaruje się roztopionym masłem i należy obficie posypać cukrem pudrem, co przypomina śnieżną kolderkę. Najlepiej smakuje według mnie, kiedy cała rodzina siedzi przy stole,
przy blasku świec i proponuję pić kawę obok, bo sztoln sam jest bardzo słodki. No, a teraz spróbujmy sztolena makowego. Doskonale. Dzień dobry, mam na imię Klara i chciałabym dziś opowiedzieć o Chanuce. Chanuka to żydowskie święto światła. Trwa 8 dni i odbywa się najczęściej w grudniu. W tym roku Chanuka jest od 14 grudnia do 20 grudnia. Daty pochodzą z kalendarza żydowskiego, w którym liczenie czasu zaczyna się od stworzenia świata. Teraz jesteśmy w roku 5786 AM. Podczas Chanuki zapala się świecznik, który nazywa się Chanukija. Wielu z Was na pewno zna menorę, która ma 7 ramion, ale Chanukija ma 8 albo 9. Każdego dnia zapala się jedną dodatkową świeczkę. Ma to przypominać o ciucie oliwy w starożytnym Izraelu. Rano wielu ludzi idzie do synagogi, a wieczorem rodziny spotkają się i wspólnie zapalają świece chanukowe. Oczywiście, tak jak u chrześcijan nie wszyscy chodzą do kościoła, tak też nie wszyscy Żydzi chodzą do synagogi. Uważam, że Chanuka to bardzo piękne i również nastrojowe święto. Rodziny spotkają się, jedzą tradycyjne potrawy i dają sobie małe prezenty. Typowe potrawy to latkes, czyli placki ziemniaczane smażone na oleju oraz pączki z dżemem, które po hebrajsku nazywa się sufganiot. Potrawy smażone w oleju przypominają o ciucie oliwy. Ale tutaj, podobnie jak w rodzinach chrześcijańskich, istnieją różne tradycje. W Niemczech nie wszyscy ludzie obchodzą Boże Narodzenie. Mieszkają tu osoby z różnych kultur i religii. Czasami żydowskie rodziny obchodzą zarówno Chanukę, jak i Boże Narodzenie. Na przykład dlatego, że mają tradycje z obu stron rodziny. Myślę, że ważne jest, aby wiedzieć więcej o różnych świętach i kulturach. Dzięki temu możemy lepiej się rozumieć i żyć razem ze szacunkiem. Witamy na jarmarku bożonarodzeniowym w Halle. Nawet bez śniegu to wspaniale miejsce, żeby poczuć świąteczną atmosferę. Pokażemy Wam kilka typowych atrakcji, których nie może zabraknąć na każdym autentycznym niemieckim jarmarku bożonarodzeniowym. Zapraszamy! Kolejnym przystankiem na jarmarku bożonarodzeniowym w Halle są bańkowe czatki. Tutaj obok kościoła znajduje się kilka małych czatek, z których każda przedstawia inną baśń. Lalki są szczególnie fascynujące dla dzieci. Można również nacisnąć przycisk, a bajka zostanie odpowiedziana i można jej posłuchać. Dzieci często znają te bajki z książek, ponieważ czytanie na głos jest powszechną czynnością w okresie Bożego Narodzenia. Tutaj można zobaczyć klasyczną piramidę z rudaw, która jest obowiązkowym punktem każdego jarmarku bożonarodzeniowego w tym regionie. Piramida z rudaw jest tradycyjną dekoracją świąteczną z Niemiec, szczególnie z regionu Rudawy w Saksonii. Piramida wygląda jak mała drewniana wieża.
Na dole stoją figurki, na przykład anioły, górniczy albo sceny z Bożego Narodzenia. Wokół piramidy ustawiają się świeczki. Kiedy świeczki się palą, cieple powietrze uniesie się do góry i porusza wiątraczek na górze piramidy. Dzięki temu cała piramida zaczyna się powoli kręcić. To wygląda bardzo pięknie i tworzy świąteczną atmosferę. Piramidy z rudów są popularne na niemieckich jarmarkach bożonarodzeniowych, ale też wiele rodzin ma taką piramidę także w domu i stawia ją na stole albo przy choince. Wam prezentuję jeden z najpopularniejszych dekoracji bożonarodzeniowych w Niemczech, który łączy geometryczną harmonię z estetyką oraz z religijną symboliką. Dekoruje okna milionów Niemiec, ale także kościoły oraz choinki. Ich historia zaczyna się w XIX wieku, kiedy w małym miasteczku Herrnhut na wschodzie Niemiec uczniowie jednej szkoły misyjnej stworzyli pierwsze gwiazdy z papieru, na początku jako pomoc w nauce geometrii. Chociaż z czasem stały się one ważnym elementem niemieckiej kultury bożonarodzeniowej. Przypominają o gwieździe betlejemskiej, która pokazała mędrców drogę do Jezusa w żłobie. Dziś gwiazdy, tak zwane Herrnhuter Sterne, są dostępne w wielu kolorach i rozmiarach, ale zawsze z 25 ramionami. I naprawdę ładnie wyglądają, prawda? To była nasza krótka wizyta na jarmarku bożonarodzeniowym w Halle. I nasz krótki film o tradycjach bożonarodzeniowych w Niemczech. Mamy nadzieję, że się Wam podobał i że teraz macie ochotę nas kiedyś odwiedzić. Może spotkamy się na grzanym winie na Zdrowie.